Jeśli oglądasz mój kanał, to na pewno kręci Cię wizja odpalenia gry albo filmu na naprawdę takim gigantycznym ekranie. Ja sam marzyłem o projektorze długimi latami, ale zawsze pojawiał się ten sam irytujący problem. Instalacja ekranu. Rzucenie obrazu na ścianę to nie sztuka. Sztuką jest zrobienie tego dobrze. Profesjonalny, podwieszany ekran idzie w parze z wierceniem udarem i kuciem sufitu oraz ścian pod kable, ewentualnie szukaniem belek w podwieszanym suficie, ale to też nie jest jakieś super łatwe i wiąże się ze sporą ilością pyłu i kurzu. Jak jesteś na swoim, to jeszcze pół biedy i może nawet warto, ale jeśli masz wynajęte mieszkanie albo świeżo po remoncie, no to bez sensu i właśnie dlatego większość z nas rezygnuje, przynajmniej aż do teraz. Zdecydowałem się na zestaw, który elegancko rozwiązuje ten problem. Projektor 4Movie Theater Premium i ekran, który nie wymaga nawet jednej śruby. Stawiasz go na podłodze lub jak ja na szafce RTV, naciskasz guzik i ekran kinowy sam wyjeżdża. Jest to projektor typu Ultra Short Throw, czyli ultra krótkiego wrzutu. Nie wieszasz go pod sufitem na drugim końcu pokoju, tylko stawiasz niemal pod samym ekranem. Żadnego wiercenia, żadnego kucia, żadnego szpachlowania, ani nawet malowania po robocie. Takie kino domowe montujecie dosłownie w 5 minut. Zainteresowani? Ja na pewno. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał Techmaniak HD. Zapraszam. Dla tych, którzy myślą, że projektor to wciąż hucząca, gorąca skrzynia podwieszana pod sufitem, powiem krótko. Nie tutaj. 4Movie Theater Premium to laserowy projektor typu UST. Co to zmienia? Daje on dużo więcej światła przy znacznie mniejszym poborze energii, a co za tym idzie, nie działa jak farelka. Do tego, w teorii, stawiasz go po prostu na szafce RTV i jeśli macie odpowiednio głęboki mebel, to jest to rozwiązanie idealne. Ale jak wiecie, życie pisze różne scenariusze. Spójrzcie na moją sytuację. Na ścianie wisi już telewizor, który dodatkowo jest pochylony. Siłą rzeczy kasetę ekranu musiałam postawić przed nim, gdzieś na środku szafki. I nagle okazało się, że zabrakło miejsca dla głównego bohatera. Dlatego u mnie chwilowo projektor wylądował przed szafką na takim oto pufie. Zdaję sobie sprawę, że na ten moment nie wygląda to super elegancko, ale w małym mieszkaniu trzeba kombinować. Mam jednak na to sposób. Rozwiązaniem jest mały stolik na kółeczkach z regulowaną wysokością. Znalazłem taki model, który byłby tu idealny. Na co dzień może stać przy sofie jako stolik kawowy, a na czas seansu po prostu wjeżdżacie nim pod ekran. I wilk syty, i owca cała. Nadal zero wiercenia, nawet w 20-metrowej kawalerce. Testowany model ma nowy, lepszy obiektyw o współczynniku 0,21:1. Mówiąc po polsku, oznacza to, że stoi on ekstremalnie blisko ściany. Żeby wypełnić testowany dzisiaj 84-calowy ekran, soczewka musi być oddalona o niecałe 39 cm od płótna, ale uwaga, ponieważ optyka osadzona jest głęboko w obudowie, sam tył projektoru ląduje zaledwie 9 cm od ekranu. To genialne rozwiązanie do mniejszych mieszkań, bo przecież nie potrzebujesz już wielkiego salonu, a wciąż możesz cieszyć się gigantycznym obrazem. Zabieramy się więc do pracy. Wyjmując go z pudełka od razu czuć, że jest to klasa premium. Prawie 10 kg najnowocześniejszej, wyrafinowanej elektroniki. Z zewnątrz matowa czerń i zero taniego plastiku. Z tyłu też biedy nie ma. Mamy 3 porty HDMI 2.1, z czego ostatni obsługuje eARC. Dzięki niemu bez problemu wypuścicie dźwięk Dolby Atmos na zewnętrzny sprzęt audio. Obok HDMI znajdują się 2 porty USB typu A. Idealne, żeby podpiąć dysk czy pendrive z własną kolekcją filmów lub odbiornik do bezprzewodowej klawiatury i myszki, chociaż te chyba jeszcze wygodniej sparować przez Bluetooth. Znajduje się tu również wyjście optyczne dla starszych systemów audio, jak i analogowy 3,5 mm mini jack i oczywiście port LAN. Jak w zdecydowanej większości sprzętu kina domowego jest to 100 megabitowy port, dlatego wyższe prędkości uzyskacie bezprzewodowo. Tak jest, projektor obsługuje standard Wi-Fi 6, czyli realnie możemy tu osiągać 700 do 800 megabitów na sekundę. No a co z hałasem? Chłodne powietrze zasysane jest przez 2 duże wentylatory z prawej strony. Następnie przetłaczane jest przez całe wnętrze urządzenia i wyrzucane kolejnymi 2 wentylatorami po lewej stronie. I tu miła niespodzianka. Pracują one bardzo, bardzo cicho. Nawet gdy spauzujemy film, to z odległości 2-3 metrów ledwo je w ogóle słychać. A gdy coś oglądamy, to absolutnie nie da się ich nawet wyłapać. Zapewne pamiętacie jeszcze stare lampowe projektory. Po nich weszła era cudownych LEDów, które konsumowały już dużo mniej energii, ale zapewniały takie sobie kolory i te mocniejsze, jaśniejsze wciąż i tak huczały niczym suszarka do rąk. Po nich weszły drogie projektory laserowe, dużo lepsze pod każdym względem, ale ten testowany model to technologia ALPD. Można pomyśleć, że znowu nam z mózgu sieczkę robią, ale naprawdę nie trzeba się stresować.
ALPD oznacza po prostu Advanced Laser Phosphor Display, czyli zaawansowany wyświetlacz laserowo-fosforowy. Od takie ulepszenie technologii. Projektory laserowe dają niesamowicie szeroką paletę barw. Są o niebo lepsze niż już dość archaiczne rozwiązania LEDowe. Zużywają przy tym jeszcze mniej energii, ale te zwykłe lasery mają jednak gigantyczną wadę. Są one podatne na tak zwany speckle. Obraz wygląda wtedy, jakby ktoś posypał go brokatem lub cyfrowym szumem. Naprawdę męczy to wzrok i psuje efekt takiego fajnego, czystego kina. I tu wjeżdża technologia ALPD 4.0 RGB+, która jest kolejnym krokiem naprzód. Inżynierowie w końcu połączyli precyzję laserów RGB z technologią fosforową. Dlaczego hybryda jest lepsza? Otóż dzięki temu dostajemy to, co najlepsze z obu światów. Mamy potężną jasność i szeroką paletę barw lasera, ale dzięki fosforowi eliminujemy ten irytujący efekt brokatu. Obraz jest gładki, naturalny i stabilny, a nie ziarnisty jak w innych, starszych laserach. To daje znaczną przewagę nawet nad droższymi laserowymi projektorami. Lecz zanim przejdę do cyferek, muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Kamery nienawidzą projektorów. Matryca aparatu nie widzi światła tak jak ludzkie oko. To, co możecie zobaczyć teraz na YouTube, to jakieś 70% tego, co ja widzę na żywo. Musicie mi po prostu tu zaufać. W rzeczywistości obraz jest znacznie bardziej czysty. Ten projektor obsługuje Dolby Vision, czyli standard wymagający minimum 10-bitowego koloru. I tu zderzamy się ze ścianą. Nawet nagrywając to takim sprzętem jak Panasonic Lumix S5 II, YouTube w standardowym trybie SDR bez litości obcina 10-bitowy materiał 6K do marnych, skompresowanych 8 bitów. Przez to nagranie gubi niuanse, które ja bez problemu widzę. Tym samym w realu paleta barw jest szersza, jasność wyższa, a czerni głębsza. Pamiętajcie więc, że to, co tu widzicie, to tylko obcięta namiastka rzeczywistości. Na własne oczy wygląda to o niebo lepiej. No a jak z tą jasnością? Producent deklaruje jasność na poziomie 2200 ANSI lumenów. Wziąłem więc elektroniczny luksometr, dokonałem pomiarów na białej planszy, przeliczyłem wynik i oniemiałem. Wyszło mi 5100 ANSI lumenów, to ponad 2 razy więcej niż w specyfikacji. Czyżby producent pomylił się na naszą korzyść? Niestety nie. Aby poprawnie zmierzyć tak zaawansowane źródło światła, jakim jest laser RGB, musimy użyć laboratoryjnego spektroradiometru za kilkanaście tysięcy złotych. Mój miernik, jak większość dostępnych na rynku, jest skalibrowany do zwykłego oświetlenia i przy laserze, kolokwialnie mówiąc, po prostu głupieje. Zadziałały tutaj dwa zjawiska. Po pierwsze, geometria. W projektorach UST światło pada na czujnik pod tak ostrym kątem, że zamiast się od niego odbić, wpada do środka kopułki miernika i zostaje tam uwięzione, sztucznie pompując wynik. Po drugie, specyfikacja lasera. Pamiętajcie, że biel w tym projektorze tak naprawdę nie istnieje. Nie ma białego lasera. To, co widzimy, jest mieszanką 3 ultraprecyzyjnych wiązek lasera czerwonego, niebieskiego i zielonego. Są one tak intensywne, że standardowe filtry w mierniku nie potrafią ich poprawnie zinterpretować i drastycznie zawyżają odczyt. Więc choć 5100 lumenów wygląda naprawdę imponująco, to prawdziwą wartością jest deklarowane solidne 2200. Ale uwaga, przez to, że te lasery są tak nasycone, nasze ludzkie oko i tak odbiera ten obraz jako znacznie jaśniejszy, niż wynikałoby to z suchych danych. Zresztą zdecyduję się Wam pokazać coś, czego producenci w reklamach zazwyczaj unikają. Specjalnie nagrałem dla Was część przebitek w środku słonecznego dnia. Co prawda mam w oknach drewniane żaluzje, które odcinają te bezpośrednie, ostre słońce, ale umówmy się, w salonie wciąż jest po prostu jasno. Tu zachodzi ciekawy paradoks. Ten projektor ma tyle mocy, że oglądając filmy wieczorami zjeżdżam z jasnością do 50%, a napisy musiałem zmienić na mniejsze i szare, bo dosłownie smażyło mi oczy. Ale w dzień zobaczcie sami na te ujęcia. Obraz jest widoczny, da się coś obejrzeć, jednak kontrastu ani czerni nie ma. W końcu odbite promienie słońca padają na ekran, więc czego oczekiwać? Pewnie część z Was teraz pomyśli, że beznadzieja i skreśla ten sprzęt, ale zatrzymajcie się na chwilę. Zobaczcie, że w tym samym salonie z oknem wychodzącym na południe oglądanie czegokolwiek na moim telewizorze OLEDowym jest chyba jeszcze gorszym doświadczeniem. Jasne, telewizor ma ogólnie wyższą jasność, ale posiada też odblaskowy ekran typu glossy. To, co w nocy zapewnia mu cudowną czerń, w dzień bywa absolutnie beznadziejne. Wtedy zamiast filmu widzę w nim odbicie całej reszty pomieszczenia i siebie jedzącego obiad. Tymczasem w tych samych trudnych warunkach obraz projektora po prostu widać. Nie walczę z refleksami. Może i szału nie ma, ale do kotleta wystarczy. Dlatego te ujęcia, które teraz widzicie, potraktujcie na luzie.
Chcę Wam tylko pokazać, jak ten setup prezentuje się jako całość w jasnym salonie, a nie oceniać tu parametry obrazu, bo w takich warunkach żaden sprzęt nie wygra walki ze słońcem, choć paradoksalnie matowy ekran projektora radzi sobie z nim godniej niż niejeden telewizor. Jasność i kolory, totalna żyleta, ale na froncie dumnie pręży się logo Bowers & Wilkins. Jest to marka audio klasy premium, ale czy coś ona tu wnosi, czy to tylko zwykła nalepka? Nie, to nie tylko naklejka. Bowers & Wilkins faktycznie zaprojektowało w nim nagłośnienie. To, co mamy w tym modelu, to system drugiej generacji o łącznej mocy 30 W. Poprawiono materiały membran i zwiększono komorę akustyczną. Efekt? Projektor gra bardzo głośno i czysto. Spokojnie nagłośnicie nim salon bez żadnych przesterów. Dialogi są przejrzyste i w pełni zrozumiałe, co w kinie jest oczywiście kluczowe. Ale umówmy się, fizyki tu nie oszukamy. Dźwięk jest o niebo lepszy niż to, co oferują nawet drogie telewizory, jednak ze względu na bliskie rozstawienie głośników, scena stereo jest dość wąska. Brakuje tu też tego najniższego kinowego zejścia basu. Werdykt do codziennych seriali czy telewizji jest w pełni wystarczający i gra bardzo przyjemnie, ale jeśli chcecie obejrzeć film z dużym przytupem, gdzie dźwięki wybuchy to połowa wrażeń, to jednak warto pomyśleć o zewnętrznym audio subwooferem. Nie ma co ukrywać, ten projektor to istne spełnienie marzeń każdego kinomaniaka. De facto oglądanie czegokolwiek w kinie potrafi być nawet gorszym doświadczeniem, ale jak to jest z graniem na takim projektorze? Na początek kubeł zimnej wody dla fanów e-sportu. Mimo obecności złącza HDMI 2.1, ten projektor to sprzęt typowo kinowy, ograniczony do 60 Hz. Niezależnie od tego, czy gracie w 4K, czy zejdziecie do 1080p, matryca nie przeskoczy magicznie na 120 klatek na sekundę. Jeśli szukacie sprzętu do wykręcania wyników CS-a czy Valoranta, to nie ten adres. Tutaj króluje ultra wysoka jakość obrazu, głębia kolorów, kontrast, brak problemu ziarna oraz rozdzielczość 4K. A nie oszukujmy się, coś takiego wcale nie jest najważniejsze w kompetytywnej grze, ale wszystkie te zalety jak najbardziej docenicie w pięknych grach fabularnych. Wtedy nawet te 60 klatek na sekundę pozwala na cudowne wrażenia z rozgrywki, ale tu wciąż ogromną rolę odgrywa input lag. Mówiąc łopatologicznie, jest to opóźnienie, jakie powstaje na drodze od wejścia HDMI do momentu wyświetlenia obrazu na ekranie. Zasada jest prosta. Im słabszy procesor i więcej włączonych ulepszeń obrazu, tym dłuższy czas mija od kliknięcia na padzie do reakcji postaci na ekranie. Dodatkowy procesing świetnie wygląda w filmach, ale w gamingu po prostu przeszkadza. I tu wielu użytkowników nieświadomie wpada w pułapkę. W domyślnym trybie obrazu projektor narzuca mnóstwo efektów, przez co opóźnienie wynosi gigantyczne 130 milisekund. Gra wtedy pływa i precyzyjne celowanie jest absolutnie niemożliwe. Rozwiązanie? Musicie wejść w ustawienie obrazu i ręcznie wymusić tryb gry. To natychmiast wyłącza zbędny processing i zbija wynik do okolic naprawdę fajnych 20 milisekund. To jest już świetny rezultat, ale da się wycisnąć więcej. Gdy jesteście już w trybie gry, w menu odblokowuje się wcześniej wyszarzona opcja – tryb ekstremalnie niskiego opóźnienia. Po jego aktywacji lag spada do rewelacyjnych okolic 10-12 milisekund. Jest jednak jeden warunek. Tryb ten całkowicie blokuje cyfrową korekcję trapezu. Żeby cieszyć się tak super niskim input lagiem, projektor po prostu musi stać idealnie na wprost względem ekranu. U mnie na miękkim pufie to nie taka prosta sprawa, ale w docelowym, stałym miejscu problemów już być nie powinno. Dlaczego? Otóż wysokość przednich nóżek jest regulowana i to bardzo precyzyjnie. Pozwala to idealnie wypoziomować sprzęt i dopasować obraz do krawędzi waszego ekranu. I tu dochodzimy do moich osobistych przemyśleń. Otóż od kilku lat jestem dumnym posiadaczem telewizora LG OLED z legendarnej dla graczy serii CX. Jest tu idealna czerń, 120 Hz i czas reakcji bliski zeru. Absolutny sen gracza. Ale mam z nim jeden poważny problem. Gdy go kupowałem, to te 55 cali mocno nadszarpnęło mój budżet i nie było najmniejszych szans, abym pozwolił sobie na ten sam model w większym formacie. I wiecie co? Z odległości 3 metrów to te 55 cali do grania po prostu przestaje wystarczać i strasznie męczy to wzrok. Oczywiście zależy od gry. Przyznam wam, że wygodniej mi się gra już na handheldzie. Recenzowałem ostatnio One X Player X1 Pro. Link znajdziecie teraz w prawym górnym rogu waszego ekranu. Te 11 cali daje mi dużo większą frajdę niż wcale nie tak duży telewizor na odległej ścianie. Ale odkąd postawiłem w salonie ten projektor, to cóż, nie ma nic lepszego. Jasne, mój OLED ma dużo wyższe odświeżanie i niemal nieskończony kontrast, ale uwierzcie mi, wolę 60 klatek na naprawdę gigantycznym ekranie niż 120 na znaczku pocztowym.
Nikt przecież nie gra w CS-a czy Valoranta leżąc na kanapie z padem, a w grach fabularnych The Last of Us, w GTA, Wiedźminie czy Assassinie imersja jest totalna. Grafika w 4K na takiej powierzchni wygląda absolutnie obłędnie. Zobaczycie, że to jest coś innego niż doświadczyliście do tej pory i aż zechcecie przejść wasze ulubione tytuły raz jeszcze tylko po to, żeby zobaczyć przepiękne lokacje i detale, które na mniejszych ekranach monitorów czy oddalonych telewizorów wam wcześniej po prostu umknęły. To jest zupełnie inny poziom gamingu. Ja sam do grania w strzelanki wolę ten 27-calowy OLEDowy, ale 240 Hz monitor znajdujący się tuż za mną. Tylko że będąc zmęczonym po całym dniu pracy, zdecydowanie wolę położyć się na kanapie i pograć w coś, co mnie odpręży, co mnie odstresuje. Tak, nawet na tych 60 Hz, za to na 2-metrowym ekranie. Poprzedni model był świetny, choć miał jedną kompromitującą wadę – brak certyfikacji, przez co z serwisami VOD trzeba było kombinować. Testowana wersja 4Movie Theater Premium ma już oficjalny system Google TV z pełnym pakietem certyfikatów. Co to oznacza? To, że nie tylko Netflix, ale też Disney+, HBO Max czy Prime Video działają tu w końcu natywnie, w pełnym 4K i z obsługą Dolby Vision. Koniec z przystawkami czy kombinowaniem. I tu muszę być z wami szczery. Zaraz po wyjęciu z pudełka system faktycznie trochę chrupał. Zresztą zobaczcie na ten klip. To pierwsze uruchomienie Disney+. Gdy zaczynam scrollować, widać, że animacja potrafi zgubić parę klatek. Czy jest to powód do niepokoju? No nie, absolutnie nie. Pamiętajcie, że w tym momencie aplikacja dopiero wstaje i musi pobrać oraz zapisać w pamięci podręcznej setki miniatur okładek. To typowa rozgrzewka. Gdy zrobicie to drugi raz, wszystko śmiga już płynnie, ale prawdziwy test bojowy to dla mnie zawsze weryfikacja tego, z jakimi plikami sprzęt poradzi sobie w aplikacji Streamio. Inne popularne, tanie przystawki jak Xiaomi TV Box dławią się już przy plikach ważących 3 GB. 5 GB to dla nich często pokaz slajdów, a tutaj, no cóż, odpaliłem film ważący ponad 74 GB. Pełne 4K, HDR i gęsty dźwięk 7.1. I wiecie co? Nawet taki koloś działa całkowicie płynnie. To ostateczny dowód na to, że procesor w tym projektorze to nie jakiś tam żaden zamulacz, ale porządna jednostka obliczeniowa i żadnej przystawki tu już naprawdę nie potrzebujecie. Takie super ultra ciężkie filmy z Blu-ray działają tu bez zająknięcia i utraty nawet pojedynczej klatki. Oczywiście do streamowania takich gigantów musicie mieć też szybkie łącze. Przy 2-godzinnym filmie ważącym 74 GB musi ono utrzymywać stabilnie minimum 85 megabitów na sekundę. Obejrzałem już kilka takich produkcji i ani razu nie zobaczyłem kółeczka bufrowania, czkawki, ani nawet jednego chrupnięcia. Wniosek, nawet moduł Wi-Fi jest tu mega stabilny. A skoro tak chwalimy procesor, to muszę wspomnieć jeszcze o jednym detalu, który odróżnia ten sprzęt od tanich przystawek czy telewizorów. Pamięć. Standardem jest niestety wciąż marne 8 lub 16 GB. 4Movie daje nam tutaj jednak aż 32 GB. Spójrzcie na to. Mam tu już zainstalowane wszystkie moje aplikacje VOD, playery i narzędzia. System zajmuje swoje, a mimo to wskaźnik pokazuje wciąż ponad 24 GB wolnego miejsca. To naprawdę ogromny komfort. Dzięki temu system nie zwolni z braku miejsca na pliki tymczasowe i nie będziecie musieli odinstalowywać jednej apki, żeby zaktualizować drugą. I skoro system okazał się zaskoczeniem na plus, to czy chociaż tutaj mogę się do czegoś doczepić? No cóż, spójrzcie na pilota. Pierwsze wrażenia? Plastic Fantastic. Wygląda niemal identycznie jak te dorzucane do przystawek z Androidem za 150 zł. W sprzęcie tej klasy spodziewalibyśmy się może aluminium albo chociaż jakiegoś wykończenia premium. Jednak wygląd to jedno, a praktyka to drugie, bo muszę przyznać, że korzysta mi się z niego zaskakująco dobrze. Jest lekki, dobrze leży w dłoni, a przyciski mają bardzo przyjemny, wyczuwalny skok. Kliknięcie jest satysfakcjonujące, słyszalne, ale w żadnym razie nie głośne czy irytujące. Działa po prostu precyzyjnie. Więc choć wizualnie nie powala i niestety brakuje mu podświetlenia przycisków, co w ciemnym pokoju kinowym byłoby zbawieniem, to użytkowo jest ok. Robi to, co do niego należy i nie irytuje obsługą. O projektorze będziemy jeszcze rozmawiać, ale poświęćmy teraz chwilę drugiemu bohaterowi tego materiału – ekranowi. Domyślam się, że interesuje on Was równie mocno, o ile nie jeszcze bardziej niż sam projektor. Dla wielu takie rozwiązanie jest czymś totalnie nowym, więc nic dziwnego. Ale nawet jeśli myślicie, że taki ekran nie robi na Was wrażenia i wcale do szczęścia nie jest potrzebny, to mam niestety złą wiadomość. Przy projektorze UST, czyli takim o ultra krótkim rzucie, taki ekran nie jest już dobrowolnym dodatkiem.
to 50% sukcesu. Bez niego obraz nawet najlepszego projektora nie będzie wyglądał tak dobrze. Zresztą już tłumaczę. Mamy tu do czynienia z technologią CLR, czyli Ceiling Light Rejecting. Mówiąc po ludzku, ekran ten ma mikroskopijną strukturę piły. Daszki tej piły są czarne i pochłaniają aż 94% światła padającego z góry, czyli z żyrandola albo okna. Za to dolna część tej struktury jest biała i ustawiona pod idealnym kątem, aby łapać światło z projektora znajdującego się pod ekranem i odbijać je prosto w wasze oczy. Efekt czerni na takim ekranie jest o wiele głębsza i to nawet wtedy, gdy mamy jakieś światło z góry. Zresztą sami zobaczcie, gdy projektor jest wyłączony i patrzymy na wprost lub od dołu, ekran jest jasno-szary, ale gdy spojrzymy na niego od góry, staje się praktycznie czarny. Mega ciekawy efekt i doprawdy zaskakująca technologia, o której istnieniu wielu nawet nie miało pojęcia. Niby super, ale przecież jest to ekran rozwijany, a jak wiemy, największym wrogiem takiej konstrukcji jest pofałdowana powierzchnia. Tu Wupro zastosował system linek napinających z elastycznym prętem spornym. Dzięki temu po rozwinięciu powierzchnia jest napięta niczym bęben. Zero fal, zero jakichkolwiek zniekształceń. A co z przenoszeniem? Po obydwu bokach obudowy znajdują się wygodne uchwyty. Dzięki nim łatwo przenieść ekran w dwie osoby, nie ryzykując upuszczenia. Dziś salon, jutro sypialnia, a może nawet wyjazd ze sprzętem do kumpla na mecz, bo w jego salonie wszyscy się pomieszczą. To jest właśnie pełna mobilność. Cały mechanizm działa oczywiście elektrycznie. Z lewej strony znajdziecie włącznik oraz panel sterowania. Góra, stop i dół. Ale pilota w zestawie też nie zabrakło. Co fajne, producent dorzuca do niego uchwyt, więc jeśli macie taką ochotę, możecie powiesić go na ścianie jak włącznik światła, a prędkość pracuje on naprawdę sprawnie. Wystarczy kilkanaście sekund i ekran jest w pełni zwinięty lub rozwinięty. I tu dochodzimy do momentu, w którym musicie wziąć głęboki wdech. Wygoda i unikalna technologia kosztują. Testowany przeze mnie 84-calowy ekran to wydatek rzędu 5891 zł. Co ciekawe, mniejsza wersja 72-calowa, jak i większa 92-calowa kosztują dokładnie tyle samo. Warto więc mierzyć siły na zamiary i zawsze brać ten największy, jaki się Wam tylko zmieści. Z kolei za 100-calowy ekran trzeba wyłożyć jakieś 6311 zł. Naturalnie wersje 110, 120 i 130 cali to już wyższa półka cenowa, ale mam dla Was dobrą wiadomość. W momencie tworzenia tego materiału dostępny jest kod rabatowy, który daje aż 20% zniżki. To spora oszczędność przy tak wysokiej kwocie. Nie oszukujmy się, za tyle to można kupić naprawdę niezły telewizor, ale żaden telewizor nie zwinie się w rolkę i nie zniknie, gdy go nie potrzebujecie. Płacicie tu za estetykę, absolutny brak wiercenia i pomimo tego gigantycznego rozmiaru doskonałą mobilność. Dla kogoś, kto wynajmuje mieszkanie, to rozwiązanie jest po prostu bezcenne. Mocno zastanawiała mnie kwestia logistyczna przy takich gabarytach, ale sprawa jest prosta. Jeśli sprzęt jest dostępny w europejskim magazynie, a tak było z moim projektorem, kurier zapuka do Waszych drzwi w ciągu 5 do 7 dni. Jeśli jednak towaru brakuje na miejscu, tak jak w przypadku mojego ekranu, wysyłka realizowana jest bezpośrednio z fabryki w Chinach. Wtedy na dostawę trzeba poczekać około 2 do 3 tygodni, ale mam dla Was kluczową informację. Producent zapewnia, że wszystkie opłaty są już wliczone w cenę. Niezależnie od tego, czy paczka idzie z Polski, Niemiec czy Chin, nie musicie martwić się o cło, VAT czy jakieś inne niespodzianki. Płacicie raz i tyle. Na medal zasługuje zabezpieczenie ekranu na czas transportu. Karton producenta został obudowany dodatkowym, twardym szkieletem ze sklejki. Całość stoi nawet na specjalnych nóżkach, co ułatwia transport i chwycenie. Naprawdę szapoba za dbałość o bezpieczeństwo. Choć uprzedzam, rozebranie tej konstrukcji wymagało porządnego młotka, odrobiny szarpaniny i co najmniej 20 minut walki. Ale dzięki temu macie pewność, że sprzęt dojdzie w jednym kawałku, nawet z drugiego końca świata. Mój zachwyt to jedno, ale nie musicie przecież mi wierzyć na słowo i absolutnie nigdy tego nie róbcie, oglądając tylko jednego gościa z internetu. Ja sam mocno poddaję wątpliwość każdą decyzję zakupową, a jeśli chodzi o tak poważną inwestycję jak dobór projektora do domu, to naprawdę warto bardzo, bardzo mocno pogrzebać i się dobrze zastanowić. Lecz spokojnie, nie chcę Was odsyłać, żeście teraz kolejny tydzień przeszukiwali sieci, badali wszystkie inne testy, bo to tylko jeszcze bardziej Was sparaliżuje. Subskrybujecie mój kanał, bo wiecie, że oglądając moje materiały zawsze wychodzicie z konkretami. Dlatego oprócz moich własnych testów i subiektywnych opinii podjąłem się dodatkowego researchu. Przeanalizowałem dziesiątki werdyktów ekspertów, nie jakichś tam randomowych youtuberów, a prawdziwych inżynierów obrazu. Może zacznijmy od raportu 2025 Ultra Short Throw Projector Showdown. To najbardziej prestiżowy test projektorów krótkiego rzutu na świecie, organizowany przez serwis projectorscreen.com.
Zbiera on najlepszych ekspertów kalibracji obrazu, którzy mają dostęp do profesjonalnych narzędzi pomiarowych. Ich dane nie powstają na podstawie widzimisię, a są zbiorem testów w laboratoryjnych warunkach. Kto wygrał w kategorii najlepszej jakości obrazu? Pierwsze miejsce zajął potężny Hisense L9Qi. Tu pełna zgoda. Jest to genialny projektor, który minimalnie wyprzedza testowanego ForMovie. Ale jest jedno ale. Jeśli sprawdzicie jego cenę w Polsce, to zobaczycie, że ten model kosztuje blisko 22 tysiące złotych. ForMovie w tym samym rankingu depcze mu po piętach, zajmując miejsce na podium ex aequo z innym gigantem, Epsonem. I wiecie co? Ten Epson też kosztuje w Polsce prawie 23 tysiące złotych. I tu musicie podjąć decyzję. Wolicie zapłacić ponad 20 tysięcy złotych za numer 1, czy lepiej wydać 10,5 tysiąca za ForMovie Theatre Premium, który oferuje zbliżoną i absolutnie topową jakość na rynku, ale kosztuje przy tym zaledwie 45% tej kwoty. Tutaj matematyka jest bezlitosna. Propozycja od ForMovie jest prawdziwym głosem rozsądku. No ale do podjęcia ostatecznej decyzji wciąż trzeba nam czegoś więcej. Tu z pomocą przychodzą eksperci z największego francuskiego salonu Son Video. Nazywają oni ten model produktem referencyjnym dla kinomaniaków, chwaląc go za autentyczny, niemal filmowy obraz. Z kolei znany tester Laurent Villain podkreśla, że jest to jednogłośny wybór testerów i godny następca najlepszego projektora ostatnich lat. A na koniec legendarny portal Projector Central, który wskazuje na jego genialny kontrast i brak plamkowania lasera. Tak więc wszyscy są zgodni. W tej cenie po prostu nie ma niczego lepszego. Linki do tych wszystkich źródeł zostawię Wam w opisie pod filmem. Okej, ale gdzie go kupić? Poniżej zostawię link do Ceneo i w momencie opracowywania tego materiału cena wynosi tam 13 990 zł. Może się zmieni w przyszłości, więc warto tam jeszcze zerknąć. Natomiast na ten moment polecam drugi link, który prowadzi bezpośrednio do oficjalnego sklepu producenta. Cena tam to 2499 euro, czyli właśnie wspomniane przeze mnie wcześniej 10,5 tysiąca złotych. Różnica jest więc kolosalna, prawie 3,5 tysiąca złotych zostaje w kieszeni. I tu jeszcze przytoczę zestawienie z portalu Projector Screen, w którym tytuł najbardziej opłacalnego projektora otrzymał Hisense PX3 Pro i jasne, coś takiego może kusić, ale portal ten działa w USA i musimy wziąć poprawkę na to, że w polskich elektromarketach ten projektor kosztuje 13,5 tysiąca złotych. I tu ktoś przytomny powie, że przecież ForMovie w polskim sklepie jest nawet droższy. Niby tak, ale w przeciwieństwie do Hisense, który nie bawi się w sprzedaż detaliczną, jest po prostu skazany na drogich pośredników, ForMovie możecie kupić bezpośrednio od producenta i to za 3000 złotych taniej. Wtedy tytuł najbardziej opłacalnego projektora przypada już omawianemu dzisiaj ForMovie. Wysyłka jest darmowa, oczywiście z europejskiego magazynu, bez dodatkowych ceł czy podatku VAT, ale co najlepsze, otrzymujecie wcale niegłupie dodatki. Producent do zakupu dodaje 2 pary okularów 3D. Tak, ten projektor obsługuje 3D oraz to ciekawe, przy zakupie można tu dodać za darmo 100-calowy ekran ramowy dedykowany dla projektorów o ultra krótkim rzucie. O wiele lepsze to niż wyświetlać obraz na ścianie. Niewiele drożej można wziąć projektor ze 120-calowym ekranem, a jeśli chcielibyście też taki wyjeżdżający ekran jak mój, to w zestawie z projektorem zapłacicie za niego też sporo taniej, bo 27% zniżka obejmuje też akcesoria. Co prawda w bundlu nie ma tutaj 84-calowego ekranu, ale jest 100-calowy, 110, a nawet 120-calowy ekran wyjeżdżający od podłogi i wtedy na całość macie 27% zniżki. ForMovie Theatre Premium w parze z tym ekranem to moim zdaniem zestaw kompletny. Takie typowe set and forget. Ustaw raz i naprawdę masz spokój. Kończysz seans, wciskasz przycisk na pilocie i ekran się chowa. Zdaję sobie też sprawę, że cena tego zestawu dla wielu wciąż może być bardzo zaporowa, ale jeśli podoba się Wam sama wizja kina w salonie bez wiercenia, ale nie wymagacie absolutnie flagowych parametrów, warto śledzić rynek. Wupro zapowiedziało właśnie model G4. Jest to następca popularnej trójki, który wnosi kluczowe poprawki. Producent obiecuje nam tu zdecydowanie wyższą jasność, w pełni certyfikowany system do obsługi serwisów streamingowych oraz znacznie lepsze głośniki. Nie miałem go jeszcze w rękach, więc nie mogę go polecić w ciemno, ale zapowiada się jako tańsza alternatywa, która zachowuje tę samą logikę działania. Stawiasz, włączasz i oglądasz, z tym, że w bardziej przystępnej cenie. Subskrybujcie kanał i odwiedzajcie stronę techmaniachd.pl, wyczekując recenzji tego nowego, tańszego, ale równie ciekawego produktu. Do zobaczenia.